Co to za dźwięk? Kurwa, organy grają. To jestem czasem jebnięty chyba. Tu się robi ciemno jak po dupie. Się tak człowiek wsłuchuje, to tak głowa pracuje. Muszę tu jakoś dotrwać jeszcze 10 godzin do poranka. W Japonii, u stóp góry Fuji, leży las, który od lat budzi skrajne emocje. Aokigahara, zwana Lasem Samobójców, to miejsce, o którym każdy słyszał, ale niewielu miało odwagę zanurzyć się w jego tajemniczej aurze pozmroku. Dziś ja postanowiłem to zrobić. To jest to nocka w Lesie Samobójców. Jaki mam zaplanowany dzisiaj biwak. Jestem trochę już zmęczony, 20 km w nogach z plecakiem, ale bardzo zadowolony i też podekscytowany nadchodzącym wydarzeniem dzisiejszej nocy. Pójdę trasą, żeby nie robić tutaj jakichś cyrków, bo rzuciłem okiem też do tego lasu. Tam nie ma szans, żeby nawet namiot położyć, więc nie będę nic świrował. Rozłożę namiot na ścieżce. Nie będę głosił tu, bo chyba to jest nielegalne. Zawsze mogę wrócić, latarki naładowane, baterie też mam, pomimo że tutaj GPS świruje ze względu na pole magnetyczne, które emituje z tej lawy i odbija fale radiowe, jakoś tak. Po prostu nie działa GPS i nie działa komórka momentami, ale będziemy się trzymać szlaku, zobaczymy co się wydarzy. Rzućmy okiem na mapę. Tutaj nie ma zaznaczonego tej trasy, ale mniej więcej pójdziemy tak, o. Niby zamknięte, ale idziemy. Kawałek się przejdziemy. Mam nadzieję, że mnie nikt nie chwyci. Tu trzeba szybko uciekać. Dokładna liczba osób, które popełniły samobójstwo w lesie Aokigahara, nie jest znana, ponieważ władze Japonii przestały publicznie podawać statystyki, aby nie zwiększać zainteresowania tym miejscem. W latach 90. i na początku 2000 liczba samobójstw w Aokigaharze wynosiła średnio około 50 do 100 rocznie, chociaż niektóre źródła podają dużo wyższe szacunki. Od 2003 roku, kiedy odnotowano rekordową liczbę 105 ciał znalezionych w lesie, władze podejmują wysiłki, aby zniechęcać do popełniania samobójstw, m.in. poprzez instalowanie tablic z apelami o pomoc i wzmożoną obecność patroli. Powiem wam szczerze, że mam trochę cykora, ale idziemy. Jeszcze mamy około 45 minut do zachodu. Postaram się do tego czasu biwak już rozłożyć. Ale cisza. Boga cisza. Tam na chwilę przystanąć. W oddali jeszcze trochę samochody słychać, ale niewiele. Stoimy jakieś 700 metrów od drogi. Ile idziemy w głąb, nie wiem. Chciałbym rozłożyć namiot przed zmrokiem. Już się pewnie powtarzam, ale aż się cały rozgrzałem. Żarcie trzeba gdzieś wysoko zawiesić z daleka od namiotu, żeby jakieś niedźwiadki tutaj nie zakłóciły mi snu. Chociaż mówili, że gorsze są te rakuny. Rakun to jak to jest po polsku? Szop? Nie, nie szop. Nie, jaki szop? Rakun. No te takie. Wiecie o co chodzi. Wow. Trochę jestem upocony, ale chyba bardziej z nerwów. Bym się tu nie zagubił. Kurwa macie. Tu jest dobre miejsce na biwak. Mokro? No mokro. A jak ma być kuźwa w lesie? Ale telefon to rozjaśnia. Jest dużo ciemniej.
I rozbijamy namiocik, tylko nie robić szumu. GPS działa? Na razie jeszcze działa. Kurwa, ja to jestem czasem jebnięty chyba. No, tu jest jakieś lekkie wypłaszczenie. Żeby tylko nie lecieć ze śpiworem w dół. Tutaj takie suche te drzewa. Dobra, tu jest dobra miejscóweczka na namiocik. Tu się rozkładamy. Ja co chwilę mówię, że tu, ale tym razem na pewno tu. Chyba. Tu będzie dobrze. W miarę płasko. Słuchajcie, taka cisza tu panuje. Słychać ptaszki w oddali, ale słychać też jakiś bąk przelatywał. Coś tu lata. A tam się coś kurwa rusza. Ja pierdolę. Nie wiem, czy się tu rozkładać. Nie no, trzeba się rozłożyć, no bo co? Już dalej nie będę ciął, bo zaraz będzie ciemno. Dziwna faza, z taki schiz, coś tam się rusza. Cisza straszna. Tu się rozkładam. Na pewno. Póki jeszcze widno. Będę oszczędzał baterię. Wybaczcie, rozłożę namiot i się nagram. Słuchajcie, cały się obesrałem, za przeproszeniem. Bo myślałem, że tropik gdzieś zostawiłem na poprzednim biwaku, bo nie było zupełnie. Zacząłem nawet panikować, bo tu taka cisza. Jakiś ptaszek jeszcze śpiewa i to wszystko. Co się okazało, tropik był w środku pod moskitierą. I namiot stoi. Muszę jeszcze rozłożyć sobie materac, naciągnąć go trochę. Tu jest dosyć płasko, ale tam jest wszystko porośnięte. Także takie przygody. Dobra, działam, bo już widzicie, że szaro się robi. Za chwilę się odezwę, zasięg się gubi. Będę musiał wyłączyć chyba w ogóle zasięg, sieć komórkową, żeby baterie mi tak nie drenażowało. Żeby na jutro było przecież. Muszę jakoś wrócić i działać dalej. Ok. Tu mam siatę. Trzeba ją zawiązać. Dobra. Idę, ręce mi się trzęsą. Trzeba ją zawiesić z daleka od namiotu, żeby nikt mi tu nie... Co to za dźwięk? Kurwa, organy grają. Bez kitu. Nie wiem, słyszycie to? Muszę gdzieś to wysoko zawiesić. Tu może. Tu weźmy. Dobra. Wisi. Samolot przelatuje, to na pewno, ale... Organy, kurwa? Jeszcze się nie ściemniła, już się zaczyna nieźle.
siatkę z żarciem. Tam mam namiot. Dobra. Pora wsadzić resztę do namiotu. Dobra. Rzucamy plecak. Tutaj z boczniaka. Tak jest. Jakoś tak bokiem. Tutaj się nic nie napatoczyło. A tu mam herbatę jeszcze. Dobra, wyciągaj Michał. Okej. Tu będzie picie. Picie jest. Plecak do boku. Namiot gotowy. Udało mi się rozbić namiot tuż przed zachodem. Co chwilę tu jakiś, kurde, nie wiem co to lata, ale wydaje się jak szerszeń, bo taki robi pogłos, ale widocznie to taka akustyka tego lasu. W ciszy wszystko słychać, jeszcze słuch się wyoszcza. No, trochę miałem w gaciach, jak myślałem, że nie będzie tego tropiku. Nie było też łatwo tutaj, słuchajcie, rozłożyć, bo na tych skałach, pod tymi liśćmi jest trochę ziemi, ale jest jednak ta magma, czy lawa. I ciężko wbijać śledzie. Jakoś mi się podobało, tam poregulowałem. Pora na noc w lesie samobójców. Jem, słuchajcie, onigiri, czyli jak to się u nas mówi, kanapkę sushi. Przygotowałem jakby coś, kija do obrony, jakby nie daj Boże, przyszła jakaś zwierzyna. Tutaj jest mój osprzęt, taki podręczny. No nic. Mam nadzieję, że tu nic nie wyskoczy. Weszlibyście w taki las? Nie robię tu jakiś poza miejscówką, jako sam las samobójców. Okej, to jest trochę walnięte, ale nie rozbiłem biwaku tak, żeby iść na pochybel, bo nie przyjechałem tutaj sprawdzać ani wykorzystywać tej nazwy. W swoim przypadku, broń Boże, nawet może jakbym kogoś tu spotkał, kto by się zabłądził, to bym mógł jakoś mu pomóc, nie? Ja bym, głowa mi teraz może pieprzy głupoty, ale czasem tak jest. Czasem spotykam ludzi na swojej gdzieś drodze, w samolocie, gdzieś tam w kawiarni. Kilka razy miałem taką sytuację, że ktoś potrzebował pomocy. Więc abyście mieli jakiekolwiek problemy, nie o to chodzi, że będę zbawiał cały świat, czy do mnie dzwońcie, tylko nie lekceważcie tego. Ja też kiedyś miałem takie jakieś stany lękowe, ale przyszli mi ludzie z pomocą. Tak, bałem się różnych rzeczy i to wynika z różnych jakichś tam swoich traum i doświadczeń. Mówię, po co o tym? Bo jeżeli ty się z czymś takim zmagasz, to nie lekceważ tego, bo to się może rozpędzić. Lepiej poszukać pomocy u kogokolwiek, pogadać z kimś, iść do lekarza jednego, drugiego. Nie jestem specjalistą, ale wiem, co przeszedłem. Dobra, śmigam do namiotu. Aha, zasięg jest, przerywa, jedna kreska albo 0, więc wyłączyłem, bo miałem baterię 60 i odkąd rozłożyłem namiot, mija 40 minut, nagle się zrobiło z 60 27, więc będę to oszczędzał na maksa. Pora zamykać. Gdzie jest ten zamek, kurde? Tu jest nie wlazło. Dziury są niezłe. A na skutery, żeby mi nie przygryzło. Broń jest jak coś. Okej. Dobra. Latarki naładowane. Już się robi ciemno jak w dupie. Za przeproszenia. Czuć jak się osadza szać. Więc nie będę kombinował. Już jest namiot mokry. Bo tak dziwnie się czuję. Nie ukrywam. Spałem gdzieś w różnych miejscach, ale jednak to
że ten las ma taką historię nieciekawą. Dodaje tutaj do głowy jakby niepotrzebne jakieś ładunki myślowe. Na razie nic się nie dzieje, zresztą nie spodziewam się żadnych tutaj niespodzianek. Na wszelki wypadek mam broń w postaci parasola, kija też takiego sobie, jakiegoś drąga tutaj położyłem koło namiotu i mam jeszcze gwizdek na odstraszanie zwierza. Mam nadzieję, że żaden nie będzie chciał ze mną obcować dzisiejszej nocy. Plusem jest taki, że co chwilę słychać samolot na niebie. Pewnie lecą do Tokio, do Hanedy. Ale broń mam, przyznacie, no niesamowitą, jak londyński policjant co najmniej. Parasol i gwizdek. Chyba se cukierka zjem. No to się doczekałem. Siku mi się chce, cholera jasna. Muszę wyleźć. Tu moja broń. Ewentualnie. Żebym się na niej nie wywrócił. Nogi do przodu. I ubieramy. O kurde, dziura w skarpetce. Nikt nie zauważy to. Skarpetki z Hongkongu. Jakie klimaty. Jak mokro? Dlatego tropiku się nie dotyka. Ale jak ja mam tam zanurkować, żeby tego nie dotknąć? Głową. Bo będzie ciekło. Dobra. O kurwa ma. Ale klimat. Coś tam słyszałem chyba. Kurwa mać. Dobra, sikam. I do namiotu. Zamykam się całkowicie. Nie, co ja mam, nawalone mam do tej głowy. Włażę do śpiwora, spokojnie. No nic. Co to za głos? Kurwa mać. Dobra. Wolę nie myśleć. Głowa tu produkuje też różne rzeczy. Zresztą jak tu przychodzą ludzie, to tu nie przychodzą nikogo zabijać, tylko sami się przychodzą zabijać. Przynajmniej tak nazwa wskazuje. Ale ja tu bardziej jakiegoś zwierza, niedźwiedzia bym się obawiał. Żarcie zostawiłem tam, gdzie zostawiłem, na drzewie. Więc nie powinien tutaj mnie przyjść. Zresztą mój zapach z moich butów trekkingowych, tych tanich, bo tak chciałem zaoszczędzić, to nie będę mówił jaki jest. Nie polecam, nie kupujcie tanich butów. Ja nie mam z tym problemu, ale się okazało, że tanie buty powodują od razu nieprzyjemne zapachy. O kurwa, ale pierdolisz, Michał, głupoty. Ale tylko żeby gadać do tej kamery. Wyłączyłem jeszcze komórkę, żeby nie było, baterii nie drenażowało, nie ściągało. Mam powerbanka, ale zostawiam go na później. Muszę tu jakoś dotrwać jeszcze 10 godzin do poranka. Nic. Dobra, postaram się zasnąć. Raz po raz słychać jakieś odgłosy zwierzaków. Ale czego ja się spodziewałem? Przecież jestem kurwa w lesie. Niby zmęczony, ale jednak adrenalina do mnie doskoczyła. I tak no leżę. Tak by pies czekał. Nie wiem, czy to jakiś ptak. Się tak człowiek wsłuchuje, to tak głowa pracuje.
Kurde, wyszukuję, to tak jak na safari oczy wyszukują zwierzaka na przykład. I z jakiegoś konaru czy drzewa produkowałam lwa, to tak tu mi teraz produkuje jakieś zwierzaki. Nic, gram w grę Tomb Raider. No, cóż mi pozostało? Na głupotę to tylko śmiech, nie? No. Dobija północ, słuchajcie. Nie mogę zasnąć. Jakiś napięty jestem cały czas. Nie wiem, czy tą sytuacją, tym lasem. Na pewno. No do wschodu już niedużo, ale no, przydałoby się usnąć. Leżę i leżę. Coraz zimniej się zrobiło. Spróbuję zasnąć. Dobranoc. Dzień dobry moi drodzy, cześć. Wstałem już. Ciężko mówić tu o jakimkolwiek spaniu, bo to była taka wegetacja. Jestem mega przemęczony po prostu. Poddałem swoje ciało torturom ostatnio. Przez kilka dni przeszedłem. Nie pamiętam, dokładnie liczyłem, ale codziennie po 25 km z tym ciężkim plecakiem i z torbą, ale jeszcze biegnąc w sumie, bo szedłem szybciej niż 4 km na godzinę, żeby zdążyć w te wszystkie miejsca. I muszę się tak znowu zastanowić sam nad sobą, jaki to ma cel, czemu to ma służyć i po co to wszystko, bo po prostu poczułem się bardzo źle tutaj. Miałem poczucie jakieś takie, jakby mi się krew w buzi wylewała wieczorem. Leżałem dobre kilka godzin. Nic takiego się nie działo, poza tymi jakimiś dziwnymi dźwiękami, które słyszałem wcześniej. Jakąś muzyką i takimi dźwiękami, powiedzmy, nie z lasu. Tak to nie miałem żadnego wizytatora, żadnego zwierzaka. Ciężkie to miejsce na pewno jest. Bardzo ciężkie, dlatego też nie mogłem spać. Takie poczucie... Kiedyś byłem w ubojni, słuchajcie, zwierząt. I czułem się bardzo tak niedobrze. Nisko. Tutaj w tym lesie też tak jest. Nie przyjechałem sobie tutaj robić żadnych żartów, nie przyjechałem tutaj szukać kości, tak jak niektórzy youtuberzy, chodzenia za tymi sznurkami, które pozostawiają osoby, które chcą skończyć ze swoim życiem. Często jest tak, że zostawiają sznurek i się dochodzi powiedzmy do ciała. Nie będę czegoś takiego robił, bardziej chciałem doświadczyć tego lasu, co on ze sobą energetycznie tak niesie, więc wszelka tutaj aktywność typu znajdowanie butów, kości, czaszek, tak jak to można znaleźć gdzieś w internecie, nie wchodzi w grę. Miałoby to nieposzanowanie dla życia ludzkiego na pewno. Kumpel mi się zapytał, co byś zrobił, jakbyś kogoś tu spotkał, kto przyjechał w wiadomym celu. Na pewno bym nie uciekał. Na pewno bym nie uciekał. Pomógłbym, na pewno bym pomógł, starał się. Nie mam jakiegoś strachu takiego z tym miejscem związanego, bo czuję się dobrze ze sobą i ze swoim życiem. Na pewno jest wiele osób, które wymaga jakiejś atencji. Zobaczcie wokół siebie, czy ktoś nie sprawia takiego wrażenia, żeby chciał pogadać, no nie? Ruszona? Nie ruszona. Nie było żadnego zwierza. Słuchajcie jeszcze, dlaczego ludzie popełniają tu samobójstwa i kiedy to następuje? No najczęściej akurat wczoraj w nocy sobie tak wyczytałem, bo nie miałem co robić. To z moich notatek wynikało, że najwięcej samobójstw jest pod koniec marca. No teraz jest początek kwietnia. Dlaczego? Bo jest to koniec roku fiskalnego. I przychodzi mi na myśl pewna rozmowa z pewną Japonką w pociągu, która po krótkiej chwili powiedziała, że Japończycy zbyt serio traktują życie. I to dopiero wczoraj do mnie tak jakby dotarło, że rzeczywiście tak jest. Kraj jest świetny, piękny, ten szacunek do drugiego człowieka
i ogólnie bardzo mi się tu podoba, ale po blisko miesiącu zauważam, że brakuje mi właśnie takiego luzu, chociaż trochę. Czasem po jakimś tam chwili widzę, że się uśmiechają, ale ten luz jest jakby kontrolowany cały czas. Jego praktycznie nie ma. Zachowanie jest kontrolowane, takie wewnętrzne, czy mi to wypada, czy to mam zrobić, czy tamto. Ujma na honorze. Tak samo z pracą tutaj jest. Jeżeli słuchajcie, ktoś by chciał zmienić pracę, to ma taką presję, że on nie może zostawić pracodawcy. Kilka osób mi to dokładnie tak przedstawiło i co się z tym wiąże, że to jest ujma na honorze, to pierwsze, a drugie, że jak się zaczyna nową pracę i nowy pracodawca dostaje taką informację, że się odeszło z poprzedniej pracy, czyli jej się nie szanowało się tego pracodawcy, to ląduje się jakby na samym początku i z finansami, i też ze swoją pozycją, bez względu na to, jaka ona by była. No w innych, może w jakichś zachodnich tu korporacjach to jest inaczej, ale mówię o tych japońskich firmach. Tak, to jest tutaj praktykowane. Więc to się gdzieś łączy mi z tym takim podejściem bardzo na serio do życia, że to tak trzeba robić, a nie inaczej i według danego kanonu. Bo jak chce się po swojemu, to spotyka się to z ogólną nieakceptacją i wręcz odrzuceniem. Przechodzimy teraz przez to miejsce i znowu mnie parasolka tutaj chwyta, przypominając, że do not enter. Tu jest ten stary szlak, tu jest obowiązujący szlak, którym kroczyliśmy. Za tydzień mam biec maraton w Krakowie. Odpuszczam, bo zdrowie trzeba szanować. Moje ciało jasno mi mówi: odpocznij, chłopie, odpocznij. Pomimo, że to jest wielka radość, wielka przyjemność, ale ja cały czas jestem w takiej pogoni, że jeszcze, nie? Tak jak większość swojego życia, to zawsze mówiłem, że mam mało tego. I teraz tu w podróżach widzę, że to też jest gdzieś się uaktywnia raz po raz, że mam mało, że jeszcze to zobaczyć, tamto zobaczyć. Miałem medytować po drodze. Nic z tego nie wyszło w sumie, bo przez cały dzień, słuchajcie, jak się biega kreatywnie, 8, 10, 12, 14 godzin, to wieczorem, nawet jakby się chciało, to wyjdzie albo gniot, albo będzie mordęga. Zmierzam do celu. Dzięki, że byliście ze mną. Jeszcze zrobię coś, jakiś kawałek chyba w Tokio i czas wracać do rodziny, do domu. Po nocy spędzonej w Aokigaharze mogę powiedzieć jedno. To miejsce jest o wiele bardziej skomplikowane niż jego mroczna reputacja. W ciszy i ciemności tego lasu nie znalazłem odpowiedzi na pytania o ludzką naturę, ale poczułem niezwykłą moc przyrody, która przyciąga i jednocześnie budzi respekt. Las ten ma swoje historie, jednak to, co z niego wyniesiemy, zależy od tego, z czym tu przychodzimy. Ja doświadczyłem przestrzeni, która jest równie piękna, co tajemnicza i która przypomina, że nawet w najciemniejszych miejscach można odnaleźć coś cennego. Dziękuję Wam za towarzyszenie mi w tej podróży. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!